Postać Jerzego Michała Wołodyjowskiego znamy wszyscy z trylogii Sienkiewicza. A kim był pierwowzór tej postaci literackiej? Sienkiewicz wykorzystał dwie postacie o tym nazwisku. Pierwszą był Michał Wołodyjowski. Był oficerem dragonii na służbie u wojewody ruskiego Jeremiego Wiśniowieckiego. Ten Wołodyjowski nie był człowiekiem o zbyt dobrej reputacji. Został zapamiętany bowiem jako gwałciciel. Jedną z jego ofiar była córka unickiego duchownego. Prawdopodobnie zginął gdzieś na dzikich polach. Drugim był Jerzy Michał Wołodyjowski. Jerzy Michał Wołodyjowski urodził się około 1620 roku w rodzinie szlacheckiej zamieszkującej Podole. Jego ojciec Paweł Wołodyjowski, herbu Korczak, był posiadaczem kilku wsi, bądź ich części. Jerzy miał dwoje rodzeństwa, brata Jakuba, którego losy pozostają nieznane, oraz siostrę Annę, która wyszła za mąż za stolnika latyczowskiego Stanisława Makowieckiego. Wspomnę jeszcze później o panu Stanisławie. Jerzy miał prominentnego stryja Szymona Wołodyjowskiego, prominentnego karmelitę, który Jerzego widział w sutannie i namawiał go do kariery duchownej. Jerzy wybrał jednak karierę wojskową. Służył w dragonii? Tego nie wiemy. Na pewno walczył z ordyńcami, z pewnością służył w kawalerii. Z zapisków wiemy, że w 1644 roku walczył z Tatarami pod Ochmatowem. Później przez 9 lat ślad w kronikach o nim zaginął. W okresie walk z kozakami zniknie ze źródeł. Walczył w Zbarażu czy pod Beresteczkiem? Nie wiemy. Informacje o nim pojawiły się dopiero w 1653 roku, kiedy to wszedł w skład oddziału Jana Kondrackiego. Chronkiw pułkownika Jana Kondrackiego walczyła w tym czasie w kampanii mołdawskiej przeciw kozakom. O Janie Kondrackim wspomnę jeszcze. Prawdopodobnie w okresie potopu Wołodyjowski walczył ze Szwedami. Wojny nie przyniosły mu splendoru i pieniędzy i dlatego prawdopodobnie po podpisaniu pokojów ze Szwedami w Oliwie w 1660 roku zakończył na czas jakiś karierę wojskową. Osiadł w niewielkim majątku, który stanowił część wsi Paniowice Zielenieckie pod Kamieńcem Podolskim. Drugą część wsi posiadał miecznik podolski Walenty Jeziorkowski. Miecznik miał córkę Krystynę. Krystyna Jeziorkowska, w przeciwieństwie do sienkiewiczowskiej Baśki, była prawdopodobnie w wieku około 40 lat. Córka majętnego Walentego Jeziorkowskiego, Miecznikówna Podolska, była bardzo dobrą partią matrymonialną, choć trzykrotną wdową. Pierwszym z mężów, Paweł Świrski, poległ pod Zborowem w 1648 roku. Po odbyciu trwającej ponad rok żałoby pani Świrska wyszła za mąż za przyjaciela swojego zmarłego męża, wybitnego zagończyka Jana Kondrackiego, pod którego komendą służył Jerzy Wołodyjowski, o czym wspomniałem wcześniej. Małżeństwo nie trwało jednak długo. Jesienią 1653 roku w trakcie walk armii koronnej w Mołdawii Kondracki padł ofiarą dezynterii. Miecznikówna Podolska znowu na krótko została wdową. Prawdopodobnie już rok po śmierci Kondrackiego Jeziorkowska po raz trzeci wyszła za mąż. Tym razem wybrankiem okazał się być doświadczony życiowo weteran wojen kozackich Mikołaj Ćwilichowski. Trzecie małżeństwo Jeziorkowskiej trwało około 4–5 lat. Po 1658 roku Ćwilichowski, wówczas komendant Kamieńca Podolskiego, zszedł z tego świata z przyczyn naturalnych. Krystyna została po raz trzeci wdową. Wtedy pojawił się Jerzy Wołodyjowski.
Walenty Jeziorkowski był przeciwny związkowi córki z Szaraczkiem Wołodyjowskim, lecz w 1661 roku miecznik zmarł. Wołodyjowski i Jeziorkowska stanęli na ślubnym kobiercu w 1662 roku. Krystyna odziedziczyła pozycję, wpływy i pieniądze po ojcu i mężach. Krystyna i Jerzy sprawnie pomnażali swój majątek. Znaczną część majątku państwo wołodyjowscy zdobyli w wyniku intratnej w tym czasie sprzedaży stad wołów węgierskich na Śląsk. Dzięki wsparciu finansowemu żony Jerzy Wołodyjowski oddał się karierze urzędniczej. Uzyskał tytuł stolnika przemyskiego. O awansie majątkowym może świadczyć fakt, że w 1669 roku Jerzy Wołodyjowski wystawił własny oddział piechoty węgierskiej. Piechota węgierska to piechota zorganizowana na sposób węgierski, którą wprowadził Stefan Batory w XVI wieku. Dzięki doświadczeniu wojskowemu, ale i znajomościom Wołodyjowski mianowany został rotmistrzem w twierdzy kamienieckiej. Stanowisko to wymagało również zdolności organizacyjnych, bowiem na skutek rozkazu hetmana Sobieskiego Jerzy stanął przed zadaniem założenia stanicy w Chreptijowie. Latem 1672 roku w wyniku ofensywy wojsk tureckich twierdza w Kamieńcu Podolskim szykowała się do oblężenia. Formalne dowództwo nad zgromadzonym w twierdzy 1000 żołnierzy sprawował starosta generalny podolski Mikołaj Potocki. Załogą twierdzy dowodził rotmistrz Jerzy Wołodyjowski. Pamiętajmy, w 1672 roku pan Wołodyjowski był już 52-latkiem. Od 12 lat nie trzymał szabli w ręku, lecz zajmował się sprawami administracyjnymi. Wołodyjowski służył kiedyś jako kawalerzysta w polu i nie wiemy, czy znajomość sztuki obronnej twierdzy była mu znana. Obrona Kamieńca trwała zaledwie tydzień i skończyła się kapitulacją. Krótki czas oblężenia spowodowany był głównie złym stanem umocnień, a także ogniową i inżynieryjną przewagą wojsk osmańskich. W trakcie pertraktacji ustalono, że całe Podole wraz z Kamieńcem przechodzi pod panowanie tureckie. Jerzy Wołodyjowski był za poddaniem twierdzy. Po zakończeniu rozmów Turcy pozwolili obrońcom, w tym i Wołodyjowskiemu, na opuszczenie twierdzy. Gdy pozostałe przy życiu oddziały szykowały się do wymarszu, w podziemiach twierdzy nastąpił wybuch zgromadzonego tam prochu. W wyniku eksplozji poległo kilkuset żołnierzy. Jerzy Wołodyjowski, trafiony w głowę kartaczem, zginął na miejscu. Nie ustalono, kto był sprawcą wybuchu. Eksplozja ta mało nie spowodowała zerwania warunków kapitulacji. Turcy ostatecznie dali się przekonać, że był to tylko nieszczęśliwy wypadek. Wielu współczesnych obwiniało w spowodowaniu eksplozji dowódcę artylerii zamkowej, Kurlandczyka Heikinga, pierwowzór Kettlinga z trylogii. W Warszawie kapitulacja Kamieńca Podolskiego uznana została jako zdrada przez stronników króla Michała Korybuta-Wiśniowieckiego. Oburzony tym faktem stolnik latyczowski Stanisław Makowiecki, szwagier Jerzego Wołodyjowskiego i jednocześnie uczestnik obrony twierdzy, opisał przebieg toczonych walk obronnych z dokładnym opisem śmierci Jerzego Michała Wołodyjowskiego. Pomimo skromnego i szybkiego pogrzebu śmierć Jerzego Wołodyjowskiego odbiła się szerokim echem w całej Rzeczypospolitej. Tytuł Hektora Kamienieckiego nadał mu w czasie ceremonii pogrzebowej biskup kamieniecki Wawrzyniec Lacko-Roński. Warto dodać również, że pani Wołodyjowska po śmierci swojego męża nie zdecydowała się na pozostanie w stanie wdowim. W 1673 roku wyszła za mąż po raz 5, tym razem za pisarza ziem podolskich Franciszka Dziewianowskiego. Zmarła prawdopodobnie w 1676 roku. Ciało Wołodyjowskiego za zgodą Turków spoczęło w kościele franciszkanów w Kamieńcu. Msze za jego duszę były w Kamieńcu odprawiane jeszcze w XIX wieku.